Dzisiejszy odcinek nie będzie o mega wydajnej filtracji, ani o unikalnym hardscape'ie, ani też nie będzie to odcinek o kolejnej roślinie, która ma czerwone liście. Będzie o czymś, o czym często zapominamy, ale dopiero przypomina nam się wtedy, kiedy po prostu przestaje działać. Wtedy zaczyna się panika albo, co gorsza, duża tragedia. W tym akwarium, które jest po mojej prawej stronie, czyli 100-litrowym low-techu, największą rolę w tym akwarium nie gra ani światło, ani mega wydajna filtracja, a grzałka. Ogrzewanie tego akwarium. A dokładniej Fluval S100. Dlaczego tak się dzieje? Zaraz wszystko wyjaśnię. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. To, co teraz ukazało Wam się przed oczami, to zbiornik 100-litrowy, prowadzony oczywiście w stylu low-tech. Jak widać, bez przesadnego, mocnego światła, a nawet bym rzekł, że prowadzone to akwarium jest w półmroku i oczywiście bez wyścigu na parametry wody. No i teraz pewnie może ktoś spytać, no jak bez parametrów wody prowadzić to akwarium? Oczywiście chodzi mi tutaj o parametry związane z roślinnością. Jeżeli chodzi o ryby, to oczywiście mineralizuję tą wodę odpowiednio dla tego gatunku ryb. O jakie ryby chodzi? Głównymi mieszkańcami tego akwarium jest statko pielęgniczek Rio Mamore. I jak widać, czują się na tyle dobrze, że doczekałem się około 20 podrostków. Do tych ryb dochodzi też tetra Blue Curry, która jest w ilości 6 sztuk, a są dwie Loricarie Red i podobnie dwa szydliki iglaste. Kiedy pielęgniczki miały ikrę, Damian tutaj mi mówił, że Loricaria może po prostu wyjeść tą ikrę, ale okazało się, że pierwszy raz nie miał racji, albo po prostu ja miałem szczęście i tak się nie stało. Obsada tych ryb jest spokojna, ale wrażliwa niestety na wahania temperatury. Przy rozmnażających się pielęgniczkach, ale wydaje mi się, że nie tylko pielęgniczkach, stabilność temperatury w akwarium to podstawa. Wahania o 2-3 stopnie potrafią wywołać stres, zahamować wzrost młodych ryb lub osłabić odporność. I właśnie dlatego temat grzałki w tym konkretnym akwarium nie jest dodatkiem, ale tak naprawdę fundamentem. Fluval S100 to grzałka elektroniczna przeznaczona do akwariów do około 100 litrów. Producent deklaruje moc 100 W i zakres regulacji temperatury od 20 do 34 stopni Celsjusza, więc można powiedzieć, że operuje w zakresie większości ryb słodkowodnych i morskich, które możemy trzymać w naszych akwariach. Ale to, co ją wyróżnia na tle konkurencji, czyli klasycznych grzałek z pokrętłem, to cyfrowy wyświetlacz LCD i wbudowany czujnik temperatury. Po prostu nie musisz kupować dodatkowego termometru. Na ekranie widać aktualną temperaturę w czasie rzeczywistym i to jest według mnie bardzo wygodne. Co więcej, nie dość, że widać tą temperaturę dobrze, to jeszcze kolor podświetlenia zmienia się w zależności od sytuacji. Jest to kolor zielony, gdy temperatura jest prawidłowa, kolor niebieski, gdy spada poniżej ustalonej wartości i kolor czerwony, gdy przekracza ten zakres. Oczywiście teraz ktoś może powiedzieć, że to bzdury, że to drobiazgi, ale w praktyce daje to szybki, wizualny sygnał, czy dzieje się dobrze w akwarium naszym, czy wręcz przeciwnie. Dla ludzi, którzy trochę nie dowidzają, tak jak na przykład w moim przypadku to się dzieje, kolory robią naprawdę robotę.
Muszę wam powiedzieć, że trochę przygotowałem się do tego filmu i trochę pogrzebałem na różnych forach, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Dlatego, że to, co ja tutaj sobie mówię, to jest jakby moje zdanie, ale co sądzą o tym sprzęcie inni? No i właśnie, zasięgłem opinii na zagranicznych forach akwarystycznych i tamtejsi użytkownicy tej grzałki podkreślają jedną rzecz. Jest po prostu bardzo precyzyjna. Elektroniczny termostat w tej serii grzałek Fluval trzyma temperaturę zwykle w granicach około plus minus 0,5 stopnia, co w akwariach z wrażliwą obsadą naprawdę robi różnicę w porównaniu do tańszych modeli z dużą histeryzą. To dość trudne słowo. Histeryza to taka jakby tolerancja między ustawionymi wartościami. W moim akwarium 100-litrowym grzałka zamontowana została w miejscu z umiarkowanym przepływem wody, ale do celów tego filmu umieściłem ją na środku. Ale uwaga, grzałka zawsze powinna stać w miejscu, gdzie jest ruch wody. To ważne. Nawet najlepszy sprzęt nie zadziała dobrze, jeśli będzie stał w martwej strefie bez cyrkulacji wody. Kolejnym, według mnie niewątpliwym plusem tej konstrukcji jest regulacja temperatury, która odbywa się przyciskiem w prawo i w lewo, bez klasycznego pokrętła. Ludzie z grubymi paluchami, takimi jak moje, po prostu mają o wiele łatwiej. Po prostu tylko pyk w prawo, pyk w lewo, zmniejsza się, zwiększa się temperatura. Na początku trzeba było się do tego oczywiście przyzwyczaić, bo przyzwyczajeni jesteśmy w większości przypadków do pokręteł, ale później to naprawdę odbywa się bardzo intuicyjnie. No i łatwiej. Ustawiamy po prostu żądaną wartość i grzałka zaczyna tego pilnować. Teraz kolejna ciekawostka z forów akwarystycznych. Jak wszyscy wiemy, w akwarystyce zdarzają się kombinatorzy i ludzie, którzy chcą za wszelką cenę coś udowodnić. Przytargał z pracy do swojego akwarium laboratoryjny termometr, który jest mega dokładny i o dziwo temperatura w akwarium była naprawdę identyczna. Wiem, co sobie teraz myślicie, ale uwaga, tak naprawdę to nie jest standard w świecie akwarystyki, szczególnie w tych grzałkach tańszych z Azji. Często różnica w takich grzałkach tańszych wynosi nawet 1 stopień, więc to nie jest tak, że wszystkie grzałki muszą być takie same. Akurat w tym przypadku, w moim akwarium, najważniejsza była stabilność temperatury przy narybku pielęgniczek. Młode rybki są bardziej wrażliwe niż dorosłe osobniki, a przy większej liczbie ryb metabolizm całego zbiornika jest po prostu wyższy. Krótko mówiąc, ilość stopni w takim akwarium musi się zgadzać, a od momentu montażu tej grzałki nie zauważyłem żadnych skoków ani wahań temperatury. Grzałka włącza się i wyłącza płynnie bez przegrzewania wody ponad ustawiony poziom. Przy nocnych spadkach temperatury w pomieszczeniu system reaguje szybko i utrzymuje zadany zakres. I tutaj z forów zagranicznych użytkownicy ponownie zwracają uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Funkcję zabezpieczenia przed pracą na sucho i alarm w przypadku gwałtownej zmiany temperatury. To, że tak powiem, dodatkowy level bezpieczeństwa, szczególnie kiedy ktoś ma akwarium w miejscu narażonym na przeciągi lub sezonowe spadki temperatury. Oczywiście w tym momencie należy też wspomnieć o świetnej zabudowie całej grzałki. Jeśli masz drewniane ręce, tak jak w moim przypadku, masz o wiele łatwiej. Kolejna bardzo ważna i istotna sprawa jest taka, że po prostu ryby nie muszą się ocierać o gorący trzpień grzałki, dlatego że jest po prostu osłonięta. Wiem, że rzadko się zdarza, ale niestety się zdarza. Jak szczególnie ryby się gonią gdzieś tam, jedna drugą zapcha jakiś kąt i ta się zaklinuje w grzałce. Już po takiej rybie. A w tym przypadku ma szansę.
No, muszę powiedzieć, że to nie jest najtańsza grzałka na rynku i trzeba to powiedzieć wprost. Ale w tym przypadku płacimy za elektronikę, wyświetlacz i dokładność w doskonałej jakości. Jakiś czas temu pokazywałem Wam unboxing tej właśnie grzałki i poczekałem jakiś czas, dlatego że chciałem po prostu wiedzieć o niej więcej. I dziś mogę to powiedzieć ze stuprocentową pewnością to, co przed chwilą powiedziałem. Możliwe, że dla kogoś, kto prowadzi małe akwarium towarzyskie z mało wymagającymi rybami, może to być sprzęt delikatnie na wyrost. Ale w zbiorniku, takim jak na przykład mój, z rozmnażającymi się pielęgniczkami, z narybkiem i może delikatniejszymi nieco gatunkami ryb, ta precyzja daje mi spokój. Chyba właśnie bezpieczeństwo tej grzałki jest dla mnie największą zaletą. Oprócz tego wyświetlacza, który łatwo obserwować. No nie muszę się zastanawiać, czy temperatura w nocy spadnie o 2 stopnie, po prostu widzę to od razu na wyświetlaczu. Na forach też pojawiają się opinie, że wyświetlacz jest zbyt jasny i bardzo mocno świeci w ciemnym pomieszczeniu. U mnie od razu powiem, że nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że wszystkie moje zbiorniki są w garażu, które dumnie nazywam fish roomem. Ale na przykład w akwarium, które jest umieszczone w sypialni, może ten sprzęt dawać taką delikatną poświatę. W tym akwarium główną rolę grają ryby, ale ich komfort w dużej mierze zależy od sprzętu, który zazwyczaj nie jest widoczny. Grzałka Fluval S100 nie jest ani gadżetem, ani ozdobą, ale jest naprawdę mega praktycznym sprzętem. To precyzyjne narzędzie, które w moim 100-litrowym low-techu zapewnia stabilność, szczególnie ważną przy odchowie młodych pielęgniczek. Może nie jest to sprzęt dla każdego i nie musi nim być, ale jeśli zależy Ci na dokładnej kontroli temperatury i spokojnej głowie, to warto rozważyć tą opcję. Albo dobra, powiem, bo później będziecie i tak o to pytać. W Plantice ten konkretny model E100 kosztuje 178 zł. Inne modele chodzą w granicach 120 zł, więc różnica jest może dla kogoś duża, a dla kogoś nieduża. I teraz do Was taki mały apel. Napiszcie w komentarzach, czy macie tą grzałkę i czy sobie chwalicie, albo wręcz przeciwnie. Albo inaczej, napiszcie, jaka według Was jest najlepsza grzałka na rynku. Na koniec życzę Wam i oczywiście też sobie, żeby temat grzałki w akwarium był zawsze nudny, bo tak często to traktujemy. Żeby działała tak jak powinna, trzymała temperaturę i nigdy nie zafundowała nam przykrej niespodzianki w naszym wymarzonym akwarium. Bo wielu z nas myśli, że to tylko grzałka, ale naprawdę grzałka może zrobić kuku w niejednym akwarium. A my widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam akwaryści, do następnego razu. Cześć!